Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W zeszłym tygodniu nagrałam recenzję kredek Antler Art, więc dzisiaj przyszła pora na podręcznik wraz z ćwiczeniami od Sami. Niestety tutaj również się zawiodłam i będzie to kolejna negatywna recenzja, w której postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego powinniście unikać tego podręcznika, tym bardziej, że na rynku są książki, które zostały stworzone przez naprawdę wybitnych artystów. To jest jednak inny produkt od kredek. Kredki nie ma znaczenia, kto stworzył. Jeżeli są złe, to są złe i tyle. Jednak tutaj jest to bardzo ściśle związane z autorką, z jej wiedzą, umiejętnościami i będę musiała do tego podejść troszkę inaczej. Pewnie wielu fanów Sami nie będzie zadowolona tym, co powiem, jednak pamiętajcie, że ja do niej jako do człowieka kompletnie nic nie mam. Tutaj się skupię tylko i wyłącznie na jej umiejętnościach, sposobie przekazywaniu wiedzy, no i na tym, że była kompletnie nieprzygotowana do stworzenia czegoś takiego. Nazwanie tego podręcznikiem bezpośrednio obraża takich twórców jak Burn Hogarth, Lee Hammond czy Stana Lee, którzy przez lata tworzyli świetne pomoce naukowe, dopasowane do poziomu początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych. Ja rysuję całe życie, ale nie mogłabym powiedzieć, że mam 25 lat doświadczenia, ponieważ taką intensywną naukę rysunku praktykuję od 5 lat i moje postępy możecie oczywiście prześledzić na Instagramie, jednak nadal uważam, że jest to za mało i czeka mnie jeszcze wiele lat nauki, które dadzą mi przyjemność, jak i satysfakcję z progresu. A mimo, że posiadam naprawdę już dużą wiedzę na ten temat, to nie zamierzam spoczywać na laurach. Artysta, który wydaje książkę, powinien być bardzo zaawansowany technicznie, mieć super wiedzę i praktycznie nieskazitelne portfolio. Śledząc postępy Sami, a raczej ich brak, nie powinna była w ogóle wydawać tej książki. Nie uważam, że nie ma ona predyspozycji. Po prostu nie ma ona zbyt dużej wiedzy, jak i odpowiedniej praktyki. Takie podejście jest po prostu lekkomyślne. Wydawanie jakichś gadżetów czy kolorowanek jest jak najbardziej ok. Jednak podręcznik do nauki to jest już dziedzina bardziej specjalistyczna. Może uważacie, że troszkę wyolbrzymiam, jednak dla mnie rysunek jest bardzo ważny i biorę to całkowicie na poważnie. Nie ma nic gorszego niż nauka złych nawyków. O wiele łatwiej uczyć się od zera niż walka z nawykami, które nabyło się przez nieodpowiednie książki. Naprawdę chciałabym, żebyście zdobywali wiedzę w jak najlepszy sposób i osiągali w przyszłości sukcesy w rysunku. I nie mogę przymknąć oka na tak bardzo złe materiały edukacyjne, które tak naprawdę w ogóle nie edukują. I w rzeczywistości mogą tylko Wam stanąć na drodze do tej nauki i do Waszego celu, a do tego obciążyć finansowo. No to teraz po tym krótkim wstępie możecie dać lajka i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, a teraz przejdźmy do recenzji książki. Ten podręcznik jest kompletnie z czapy. Nikt na samym początku nie powinien uczyć się koloru. Na samym początku mamy ołówek, węgiel, piórko, czyli uczymy się w achromacie. Kolor to dopiero następny etap, który jest do tego niesamowicie trudny. Niestety książka jest napisana tak, jakby miała docierać właśnie do tych osób najbardziej początkujących, co może troszkę wprowadzić w błąd. A do tego ten podręcznik jest o wiele droższy niż inne książki, które rzeczywiście potrafią nauczyć tego rysunku. A to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to nie ma żadnego omówienia szkicu. Są tylko gotowe obrysy. Czyli mamy pokazane, jak coś pokolorować, jednak nie mamy informacji, jak to narysować. Jak osoba początkująca miałaby cokolwiek pokolorować, skoro nawet nie jest w stanie narysować danego obiektu? Przecież szkic jest nieodłącznym elementem cieniowania czy kolorowania, a sama książka nie jest przecież instrukcją do kolorowanek czy poradnikiem do tego, jak ładnie kolorować kolorowanki, tylko właśnie książką do nauki rysowania, opanowania koloru w konkretnym medium, jakimi są kredki. Nie bez powodu program nauki stworzony przez nauczycieli w bardzo dobrych szkołach zaczyna się od podstaw, żeby przejść do coraz to trudniejszych rzeczy, aż w końcu można przejść do koloru. Ta książka to kompletny chaos, nie ma ani ładu, ani składu. Już tak naprawdę na samym początku mamy temat o blendowaniu kredek. Zamiast opanowania chociażby techniki kolorowania jedną kredką, czyli uczenie się tego cieniowania, troszkę podejście jak do ołówka, tylko że z kredką, czyli opanowanie tego medium, oswojenie się z nią, czy rysowanie jakimś konkretnym kolorem, ale jednym, a nie? Chwila, to jest na końcu. Dosłownie, taki dział jest, tylko on jest całkowicie na końcu, a powinien być jako pierwszy. Do tego, jeżeli ktoś nie potrafi w ogóle zrobić ładnej, delikatnej bazy, czyli po prostu delikatnego kolorowania, który pokryje konkretną powierzchnię w dość jednolity sposób, to nie będzie umiał tego zblendować. Wtedy tak naprawdę to blendowanie nie ma sensu. Więc książka w ogóle nie idzie zgodnie z kolejnością nauki edukacji. Kolejny duży problem to bardzo mało treści, duża czcionka, mało przykładów,
A czasami nawet możemy trafić na sytuacje, w których nawet przykładów nie ma jako zdjęć stokowych, kompletnie nic. Mamy sam tekst, który opisuje nam coś, czego i tak jako osoby początkujące nie zrozumiemy, nie będziemy potrafili tego powtórzyć, jeżeli nie widzimy przykładu. Za 60 zł podręcznika sami dowiadujemy się, że jeżeli osoba chciałaby wiedzieć coś więcej, to musi wejść na kanał, bo tam omówiła dany temat. Czyli nie dość, że płacimy niemałe pieniądze, to jeszcze sami musimy szukać materiału. Opisy często są nieadekwatne do przykładowych rysunków, które wyglądają tak, jakby ktoś je wykonał na kolanie przed sprawdzianem z przyszywki. Na przykład weźmy tego tęczowego loda. Opis mówi o blendowaniu i ładnym mieszaniu się kredek tak, że nie ma brzydkich odcięć. Jednak ja w ogóle nie widzę tego zastosowania. Dlatego postanowiłam, że narysuję dokładnie tego samego loda, tylko na samym początku zacznę od proporcji, czyli ograniczenia takich ram, w których ma się znajdować dany szkic, i dopiero później przechodzę do rzeczywiście szkicu, który wykonuję ołówkiem, delikatnie i zawieram każdy detal, każdy szczegół. Pamiętajmy tylko, że jeżeli rysujemy ołówkiem, a później chcemy przejść do koloru, to ołówek zawsze będzie nam brzydko przebijać i zawsze on będzie mocno widoczny. Dlatego musimy go zmazać. Oczywiście takiej informacji w książce nie ma. Zamiast tego mamy często przykłady właśnie z widocznym szkicem, a nawet z czarnymi obrysami, i to w miejscach, gdzie nawet nie powinny się znaleźć. Na przykład chmury z czarnym obrysem. Więc jeżeli nie chcemy takiego brudnego efektu i chcemy, żeby było wszystko ładnie pokolorowane, to musimy taki szkic przemazać gumką, najlepiej chlebową. Jednak jeżeli zmażemy sobie te linie, to możemy ich później nie widzieć i w trakcie kolorowania popełnić błędy. Dlatego jest jedna technika, którą lubię ja, jak i można zobaczyć też w pracach Lee Hammond. A dokładnie chodzi tutaj o kolorowy szkic. Kolory oczywiście dobieramy w taki sposób, jakimi później będziemy wypełniać dany obiekt. I pamiętajmy, że oczywiście jeśli wybieramy kredki, to nie wybieramy tych najciemniejszych, raczej staramy się używać jaśniejszych. Teraz przechodzimy do bazy, która musi być bardzo delikatna, bez mocnego docisku kredki, ale staramy pokryć się to równo, kontrolowanie. Na samym początku i tak to będzie bardzo ciężkie, ponieważ to wiąże się nie tylko z pewnym takim obyciem się z kredkami i z odpowiednim wyczuciem, ale również z cierpliwością. Bo tak naprawdę kreska musi iść za kreską. A jak mamy duży obiekt, to wtedy się to długo rysuje. Bardzo długo. W tym etapie zawsze będą widoczne białe prześwity kartki. To jest moment, w którym nakładamy jak najwięcej kolorów i staramy się, żeby też były ładne przejścia między kolorami, więc one muszą też w pewien sposób nachodzić na siebie. To jest naprawdę bardzo ważne ćwiczenie, jeżeli chcemy opanować kredki, i żeby to wykonać, musimy mieć porządne, estetyczne i dokładnie zrobione przykłady, żeby dana osoba wiedziała, jak to powtórzyć albo jakiego efektu ma się spodziewać. A w tej książce niestety nie ma ani jednego takiego rysunku, który mógłby być porządnym przykładem na takie wykonanie. Blendowanie jest to ostateczny etap w rysunku, kiedy jesteśmy już na 100% pewni, że tak, praca wygląda dobrze i chcemy ją tak naprawdę wygładzić, wzmocnić i oczywiście zniwelować białe prześwity. To samo możemy również wyczytać w radach sami, jednak po przykładach nie widać zastosowania właśnie tego blendowania, czy idealnie pokolorowanej powierzchni. Na samym początku oczywiście nie musimy dociskać kredek. Technik jest wiele, jednak ten podręcznik nie przedstawia wcale właśnie tej techniki rysowania estetycznie naostrzonym szpicem kredki. Czasami niektóre prace wyglądają nawet tak, jakby kredki w ogóle nie były zatemperowane, czy naostrzone, jak wolicie. A przecież rysunki edukacyjne powinny być jak najbardziej adekwatne do treści. Tutaj mamy lud sami, zdjęcie referencyjne, a tak mniej więcej powinien wyglądać przykład rysunku, który powinien być zawarty w takiej książce. Nie ma tutaj mowy o stylizacji, jest to po prostu niechlujnie zrobiony rysunek, tak byle było, i w ten sposób każdy może sobie porysować, ale na pewno nie osoba, która wydaje podręcznik do nauki rysunku. Jak na podręcznik przystało, mamy omówienie kuli, który jest tłumaczony chyba przez każdego artystę i tak, sami zrobiła to niepoprawnie. Jest ona bardzo źle pokolorowana, niedokładnie, nie odczuwa się kulistości, zabrakło cienia, jak i światła odbitego, który jest głównym motywem, dla którego w ogóle rysuje się kulę, właśnie po to, żeby wytłumaczyć początkującym, czym jest światło odbite. Ja całkowicie rozumiem, że to może być w taki sposób pokolorowane, żeby było dokładnie widać, jakie ruchy powinno się wykonywać przy kolorowaniu kierunkowym, jednak
obok już powinna znajdować się w takim razie kula, która będzie pokolorowana tak jak trzeba i będzie ona dokończona. Dlatego dla przykładu pokażę Wam, jak wykonała kulę Lee Hammond. I tak powinien wyglądać ten dział. Niestety w przypadku Sami możemy odczuć tylko i wyłącznie jeden wielki zawód. I oczywiście kolejne działy wcale nie są lepsze. Tematy skupiające się na przykład na tle, jak i głębi pojawiają się zdecydowanie za szybko. Dana osoba nie potrafi jeszcze narysować takiej postaci, a już uczy się, jak dodawać do niej tło. Jaki to w ogóle ma sens? Jeszcze jakby te tło było dobrze zrobione, no to pół biedy. Jednak Sami przekręciła wiedzę na temat barw dopełniających. A w skrócie powiem Wam, że barwy dopełniające to takie, które na kole barw znajdują się naprzeciwko siebie, a w połączeniu dają szarość. Bardzo często te zestawienia są łączone przez artystów, grafików i fotografów, ponieważ dobrze to wygląda i dobrze to się ze sobą klei, ale nie można się tego trzymać aż tak strasznie kurczowo, bo nie znaczy, że skoro pomarańcz fajnie wygląda z niebieskim, a tak przy okazji to jest chyba moje ulubione łączenie w pracach, to znaczy, że postać ma być pomarańczowa, a tło ma być niebieskie. To wcale nie daje efektu realistyczności ani głębi, ani nie powoduje, że postać jest super wyróżniona, tylko zwyczajnie jest naklejką, która jest doklejona do tego tła i w ogóle nie widać, żeby ona znajdowała się w tym otoczeniu. Dlatego dla przykładu pokażę Wam właśnie taką pracę, którą ja wykonałam błędnie i ona jest już w ogóle strasznie stara. Bardzo dużo osób ją i tak lubi, ale nie ma tutaj właśnie dobrego zastosowania tych barw dopełniających, ponieważ można zauważyć, że postać jest taka jakby pomarańczowa, tło jest niebieskie, ale nie są oni spójni ze sobą, ponieważ tak jak mamy światło odbite, tak mamy też barwy odbite, czyli otoczenie wpływa też na nas, więc skoro mamy tak bardzo niebieskie tło i widać, że to jest jakiś ciemny las, to znaczy, że ten niebieski, ten błękit również będzie wpływać na postać i powinien się również znaleźć gdzieś na jej skórze czy płachcie. A tutaj mamy przykład pracy, której również zastosowałam niebieski plus pomarańcz, jednak wygląda to już zupełnie inaczej, ma inny charakter i zdecydowanie jest to o wiele poprawniejsza forma. Czyli tam, gdzie mamy oświetlenie, to mamy tą barwę taką ciepłą, wchodzącą w pomarańcz, tam, gdzie mamy cień, gdzie światło już tak nie dochodzi, mamy zimne, niebieskie tony. Dzięki temu ona jest spójna z otoczeniem, ale się wcale nie zlewa i całkowicie wychodzi na pierwszy plan. A jak wspominałam o świetle odbitym i kolorze, tak, bo kolor też się odbija, to możemy zauważyć, że chociażby czerwona wstęga odbija swój kolor na skórze postaci. Całość tego jest naprawdę bardzo trudnym tematem do ogarnięcia i nie wiem, jak osoba początkująca miałaby poradzić sobie z czymś takim już w pierwszych działach. Do tego według Sami nie ma znaczenia, jakie kolory dopełniające wybierzemy, ponieważ one zawsze wyglądają ze sobą dobrze. Ale czy na pewno? Tutaj mamy przykład alpaki, która została wykonana jak za karę. Jest ona pacjenta na żółto, a skoro żółty na kole barw dopełnia się z fioletem, to znaczy, że można zrobić fioletowe tło. I proszę bardzo, jaki mamy piękny efekt wyróżniającej się alpaki, która teraz tak cudownie wychodzi ona na pierwszy plan. Oczywiście nie mówię tutaj, że takie zestawienie kolorów jest, nie wiem, jakimś zakazem, że nie wolno, bo tak naprawdę wszystko można zrobić. Można nawet zrobić tak, że alpaka będzie czerwona, a tło będzie zielone i tak będzie to ok, jeżeli dobrze to wykonamy. Jednak chodzi mi tutaj o zupełnie inną dziedzinę, która w ogóle nie została tutaj poruszona. A dokładnie chodzi o pewne skojarzenia, to do jakiej wizji jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, co dla nas jest naturalniejsze. Alpaka kojarzy się z naturą, więc raczej tło powinno być albo zielone, albo niebieskie, jednak fioletowe? Serio? Ten fiolet wygląda jak jakaś, nie wiem, nieudana firanka albo jakby była przyklejona do dziwnej ściany. Przez co nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, zidentyfikować to z jakimkolwiek pomieszczeniem, rzeczą, przestrzenią, czymkolwiek, tylko mamy fioletową plamę i tyle. Dlatego kiedy dobieramy kolory, to musimy myśleć. Tak jak już wcześniej wspominałam, najbardziej odpowiednie byłoby na przykład zielone, ponieważ jakaś zielona łąka, właśnie ta natura, jednak przy jakiejś tam żółtawej, beżowej alpace, no to ta zieleń nie będzie zbyt odpowiednia, ponieważ na kole barw, jak widać, zieleń z żółtym znajduje się dość blisko siebie,
co oznacza, że ta praca będzie taka jednolita i wcale nie będzie takiego uczucia, żeby ta alpaka była taka wydobyta z tej pracy, nie będzie tak dobrze widoczna. Więc jeżeli chcemy zastosować faktycznie barwy dopełniające, no to dobrze byłoby, żeby ta alpaka była na przykład jakaś taka bardziej brązowa czy rudawa, bo takie przecież też występują. Ale tutaj postanowiłam, że zostanę przy głównym zamyśle autorki, czyli właśnie przy alpace, która jest taka beżowa, kremowa, jaśniutka. I co można w takiej sytuacji zrobić, żeby nie było tego fioletu, który jest nienaturalny? Żółty czy beż możemy zbić też innymi tonami. Możemy dodać na przykład różu czy pomarańczu. A skoro mamy już kolor pomarańczowy, to on fajnie łączy się z niebieskim. I możemy spokojnie zrobić niebieskie tło, które jest dla nas bardzo, bardzo naturalne i będzie wyglądać to normalnie. I na samym początku zaczęłam rysować od ciemnych stref, czyli oko, pyszczek, ta część, która jest zacieniona na alpace. Kredki lubią właśnie pracę od najciemniejszego do jaśniejszego, czyli zupełnie przeciwnie do rysunku ołówkiem, gdzie w ołówku rysujemy od najjaśniejszego do najciemniejszego. W momencie, kiedy ja już sobie postanowiłam, że to tło będzie niebieskie, wiedziałam, że też niektóre niebieskie tony powinny znajdować się na samej alpace, że ona nie będzie tylko żółto-pomarańczowo-różowa, bo zdecydowanie odstawałaby od reszty i nie pasowałaby wtedy do tej niebieskiej plamy, która będzie w tle. Tylko niebieski jest kolorem chłodnym, co oznacza, że najlepiej sprawdzi się w miejscach, gdzie będzie cień. A tam, gdzie ona jest bardziej oświetlona, to już wchodziłam na cieplejsze kolory. Rysowanie futra w takim zwierzaku jest strasznie trudne. Jest to o wiele trudniejszy motyw niż rysowanie psa czy kota. Możecie sobie spróbować i będziecie wiedzieć, o czym mówię. Te kłęby, które ma w sobie, a jeszcze do tego ona jest dość jasna, to musiałam tak naprawdę tą fakturę od razu pokazać. Tak wygląda etap początkowy, w którym w niektórych miejscach są zupełnie inne faktury w zależności od tego, jak to futerko się układa, więc też najważniejsza rzecz to obserwacja. Jest to taka uproszczona forma zawarta tylko jednym kolorem. Można byłoby tak zostawić dla złudzenia, że te futro już jest skończone, no bo już jakieś futro jest, ale jeśli chcemy, żeby to było naturalniej, to musimy to dopracować i pododawać różne inne kolory. Brązy niebieskie zastosowałam przy cieniach i tam, gdzie jest najciemniej. Róże i pomarańcze za to w jaśniejszej strefie, czyli górna część alpaki po prawej stronie, tak jak na nią patrzymy. Na koniec jeszcze białą kredką wygładziłam i rozjaśniłam tam, gdzie czułam taką potrzebę. Więc kiedy widzę taką pracę w podręczniku, gdzie jestem w stanie policzyć, ile kresek zostało zawartych i to do tego jednym kolorem, to dosłownie czuję bulwers, bo to nie jest w ogóle edukacyjne. Na koniec tło i tutaj również bardzo równa musi być baza. Rozprowadzam niebieski, ale też nie wszędzie, nierówno, w różnych partiach, ponieważ jeden kolor nigdy, przenigdy nie da nam efektu głębi. Ja osobiście lubię bardzo dokładne i detaliczne tła z konkretnymi motywami, jednak tutaj w podręczniku często trafiamy na efekcie rozmytego tła i do tego przykłady, które są tylko zawarte, które tworzą właśnie ten efekt pięknego bluru. Ogólnie, jeżeli to jest rozmyte, to ja jestem Fredka. Stworzenie rozmytego tła kredkami jest naprawdę bardzo trudne, bo to są kredki. One nie lubią się ze sobą blendować, one nie lubią gładkich przejść, to nie są farby, to nie są pastele. Dlatego powinien być zostanę poświęcony oddzielny dział na coś takiego, a nie rysunek skończony i do tego opis. No, powodzenia. Wracając do alpaki, baza powinna być bardzo delikatna i jednolita. Dobrze jest rysować w jednym kierunku, jeżeli chcemy mieć taki równiutki efekt, ale rysowanie na krzyż też jest spoko, bo możemy bardziej wypełnić powierzchnię. Postanowiłam, że dół będzie jasny, a im wyżej, tym będzie ciemniej. Tylko to, że tło ma być niebieskie, nie znaczy, że mamy użyć tylko i wyłącznie niebieskich kredek. Na samym dole postanowiłam, że ten niebieski będzie troszkę bardziej zmieszany z zielenią, jednak nie jakąś tam cytrusową, tylko taką szarawą, która fajnie łączy się z błękitem. A w górnych partiach czasami dawałam nawet i fiolet. Pamiętajmy, że im mniej stosujemy kolorów, tym praca będzie wyglądać bardziej na taką uproszczoną. Do tego nie chciałam, żeby ten niebieski był jakiś strasznie jaskrawy i neonowy, bo wtedy on za bardzo by przebijał i nasz zwierzak stałby się tak jakby mniej ważny i tylko ten niebieski tak raziłby po oczach. Dlatego rozmycie, zblendowanie wykonałam szarymi kredkami.
Oczywiście nie musimy dociskać kredek, wszystko zależy od tego, z czego korzystamy, bo kredki woskowe na przykład lubią docisk. To jest ich taka charakterystyka, żeby one wyglądały dobrze, to trzeba nimi mocno cisnąć, ale jeśli mamy jakieś twardsze kreski, które tego wosku nie zawierają, to rzeczywiście możemy rysować to delikatnie i nie dociskać. Wtedy mamy fajną fakturę kredek, widać jakiego medium używaliśmy i posiada to pewien charakter w sobie, jednak praca musi być wykonana bardzo, bardzo dokładnie i estetycznie, co nie jest proste. Jeżeli jednak korzystamy z takich kredek jak karandasz, gdzie nie mam zielonego pojęcia jaki jest tam rdzeń, ponieważ na stronie nie ma opisu, nie ma informacji na czym są bazowane te kredki, tutaj jednak możemy sobie wybrać technikę, możemy rysować i delikatnie i dociskać, wszystko zależy od tego co nam się bardziej podoba i co chcemy uzyskać, jednak ja wolę docisk, ponieważ wygląda to znacznie lepiej, kolory są mocniej nasycone i możemy osiągnąć taki efekt realistyczności. Ale to są tylko i wyłącznie moje upodobania. Jednak w książce nie ma żadnej informacji na temat kredek, ani ich charakterystyki, z czym to się wiąże, czy chociażby drobnych rysuneczków, żeby pokazać różnice, jakie są między nimi i techniki, które powinny być zastosowane w kredkach. Więc jeżeli ktoś będzie mieć kredki ołówkowe, woskowe czy olejne, to mając tą książkę i tak nie będzie wiedział, jak je zastosować. Okropnych przykładów mamy tutaj całą masę. Na przykład tutaj widzimy pejzaż górski. Czy na pewno jest to pejzaż górski? Mi się kojarzy z czymś innym. Tylko z czym? Kurczę? Mam to na końcu języka, no. Pewnie ze żwirownią wujka Henka. A co w takim razie z działem ludzi? Niestety nie lepiej. Po raz kolejny brakuje podstaw. Mamy tutaj przykład skóry, która jest narysowana wręcz fatalnie. Ja w życiu nie spotkałam się z poradnikiem, który miałby tak źle narysowaną skórę. Tym bardziej, że mowa jest tutaj o blendowaniu, co niejak ma się z przykładami. A do tego jeszcze autorka tłumaczy, że można zostawiać białe, niezakolorowane miejsca. To jest podstawowy błąd. Pokażę Wam na przykładzie zdjęcia, gdzie nanoszę pipetę i jakoś ja tutaj bieli nie widzę na mojej wrednej, bladej twarzy, a podkreślę, jestem strasznie blada, jednak w skórze nie ma czegoś takiego jak biel. Oczywiście nie ma tutaj omówienia szkiców, proporcji, bryły, rozrysowania, linii pomocniczych, kompletnie nic, tylko oczywiście gotowe obrysy do pokolorowania. Niestety nosy tutaj są płaskie, źle rozrysowane, nie ma zawartego cienia, który sugerowałby, że chociażby ten nos od twarzy jakoś odstaje. Autorka również nie skupia się na tym, żeby w jednej linii rozrysować poprawnie oczy. Czy to w podręczniku, czy w ćwiczeniach, nie ma to kompletnie znaczenia, ponieważ za każdym razem są te same błędy i przydałaby się tutaj mała lekcja od Burna Hogarta. To są naprawdę bardzo złe przykłady dla osób, które kupiły ten podręcznik z myślą o nauce nawet najprostszych rzeczy. To samo dzieje się z włosami i kiedy zobaczyłam przykład, w którym tłumaczy jak narysować krótkie włosy z tymi okropnymi konturami, z tym okropnym kolorowaniem, które widać jakby zrobiła od niechcenia i machnęła paroma kredkami na krzyż, to po prostu mną wstrząsnęło. Zakolorowanie całości musiało zająć niecałe 15 minut, więc super. Jeśli mamy tutaj dział tłumaczący włosy i tak naprawdę strasznie nie chciało się rysować tej twarzy, to wydaje mi się, że o wiele bardziej pożyteczne byłoby już tej twarzy w ogóle nie kolorować, a bardziej skupić się na włosach, żeby zrobić je jak najlepiej, jak najpoprawniej, a twarz zostawić chociażby w jakimś takim estetycznym rozrysie szkicu, który też sugeruje jakieś proporcje i anatomię, niż robić po prostu wszystko i na odpierdziel. Dlatego uznałam, że dobrze byłoby pokazać, jak mogłoby to rzeczywiście wyglądać. Twarz zostawiłam w szkicu, który sugeruje, jak w ogóle zacząć rysować portrety. Widoczne linie pomocnicze, proporcje, prosta bryła i tak dalej, ale tutaj skupimy się na włosach. Najpierw zaczynamy rozrysować pasma, ale na głowie, która jest tak jakby, można powiedzieć, łysa. Oczywiście wszystko przecieram. I zaczynam od ciemnych kredek, zaznaczając najciemniejsze strefy i można powiedzieć, że to już wygląda jak taki szkic włosów, tylko że zrobione kredkami. Potem przechodzę do wypełniania i cały czas idę od ciemniejszego koloru do jaśniejszego koloru. Wiadomo, że skoro mamy blond, to korzystamy tutaj z żółtych kredek, jednak pamiętajmy, że samo żółte może dać nam niefajny efekt takich
kiepsko pofarbowanych włosów, więc dobrze jest dodać na przykład zieleni czy różu. Zieleń jednak czasami kiepsko łączy się z żółtym, nawet jeśli mamy drogie kredki, to i tak często wychodzi nam brudny efekt, więc na to trzeba zdecydowanie uważać. Więc jeśli boicie się dawać zieleń, to możecie dać róż, bo to daje bardzo fajny i ciekawy blond. Jednak włosy nie są aż takie idealne i regularne. Zawsze znajdą się jakieś niesporne włosy, które lubią sobie chodzić swoją drogą. I żeby to zrobić, to dobrze jest użyć do tego gumki, która jest bardzo precyzyjna. Wycieramy parę kreseczek, które mają sugerować ten włos i poprawiamy białą kredką. Wykonałam fryzurę dokładnie w tej samej koncepcji, która jest zawarta w podręczniku, ale chciałam ją pokazać w bardziej taki dokładny i staranny sposób. Mam nadzieję, że dostrzegacie różnicę. Czas teraz podjąć się tematu obrońców, którzy lubią używać argumentu, ale to jest jej styl, ty rysujesz inaczej, każdy rysuje jak chce, tarara. Tak, oczywiście, że każdy może mieć swój styl, ale tylko w momencie, jeżeli już się czegoś nauczył i zna podstawy. Tym bardziej, że poradnik to kompletny chaos i wcale nie trzyma się jakiegoś konkretnego stylu. Raz mamy jakąś taką próbę realizmu, innym razem mamy komiksowo-konturowe coś z kiepsko pokolorowanym czymś, albo takie coś. Autorka sama wygląda tak, jakby nie potrafiła określić się w tej książce i po prostu powklejała jakieś prace z Instagrama. Tym bardziej, że bez problemu możecie przyjrzeć się podręcznikom dostępnym na rynku, których zasada jest taka, którą ja cały czas staram się przekazać Wam na kanale. Najpierw opanowujemy realizm, żeby później bez problemu można było przejść na jakikolwiek styl tylko chcemy. Możemy później tworzyć w mandze, w komiksie, czy dalej brnąć w realizm. Tylko już wtedy nie mamy żadnych ograniczeń. Książka niestety jest strasznie kulawa. Jest oczywiście dział, który mi się podoba. Chodzi dokładnie o rysowanie jedną kredką. Prace, jakie wykonałam, nie miały na celu nikogo ośmieszyć. Po prostu wiedziałam, że nie każdy zrozumie moje oburzenie, kiedy zacznę coś krytykować albo mówić coś źle. Dlatego musiałam stworzyć te rysunki, żeby Wam zobrazować, jakie rzeczywiście powstały podstawowe błędy w tym podręczniku. Mnie osobiście nie interesuje, co sami wrzuca na YouTube'a czy Instagrama, jednak książkę będą kupować osoby, które będą chciały się nauczyć i wydadzą tak naprawdę pieniądze w błoto, bo część będzie zawiedziona tym, co zobaczy, a inna część po prostu nawet nie zauważy, że coś jest nie tak i zacznie pobierać te błędy, które są w książce. A szkoda, bo tak naprawdę te same pieniądze można byłoby zainwestować w inne pomoce naukowe stworzone przez profesjonalistów, którzy rzeczywiście dostosowują materiał dla początkujących i Wy będziecie mogli spokojnie się z tego uczyć i się rozwijać. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym stworzyła taką recenzję książki, która faktycznie uczyłaby, jak posługiwać się kredkami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Pamiętajcie o zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, więc do zobaczenia do następnej niedzieli. Pa!